Witam Was bardzo serdecznie, mordeczki, w pierwszym odcinku poradnikowym do nastawni w Simrail Naczelny. W tym wypadku dyżurny ze świata Simrail wita się bardzo serdecznie z Wami, a dziś sobie weźmiemy na tapetę Benzin. Dlaczego Benzin? Dlatego, że był po prostu wolny. Chciałem jechać alfabetycznie, ale oczywiście wszystko na A jest zabrane, więc dzisiaj jest Benzin. Będziemy sobie co jakiś czas jakąś nową nastawnię brać na tapetę i będziemy ją omawiać. Ja się tylko tutaj zaznajomię ze sprzętem. Jak widzicie, na Benzinie mamy nastawnię kostkową, panel kostkowy, więc warto o tym pamiętać. Jeżeli nie wiecie, jak obsługiwać panel kostkowy, poradnik też jest nagrany, wyświetla się tam na górze, musicie sobie kliknąć i będziecie wtedy mieli informację, jak to mniej więcej obsługiwać. Ja się oczywiście dzisiaj w tym poradniku też postaram trochę objaśnić to, jak to działa, ale głównie skupimy się na sterowaniu ruchem. Obsługa oczywiście radia, jak i obsługa panelu, jak i obsługa tego też komputera, w którym mamy EDR. EDR to jest ten system właśnie informowania nas, to gdzie, jak jedzie, kiedy odjeżdża, z jakiego peronu i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego powtarzać w każdym poradniku, aczkolwiek postaram się tak robić. Jedzie do nas 40627. Wpisujemy sobie tutaj 40627 i widzimy, że on jedzie na Sosnowiec Główny i ma postój na peronie pierwszym, tor pierwszy. I ma już na szczęście podane, więc możemy tylko mu ewentualnie 40627 Benzin wita, wjazd perony podany, na razie bez wyjazdu. I pozdrawiamy Firzena. No jak widzicie, tutaj mamy tory dwukierunkowe. Ja też muszę wam szczerze powiedzieć, że no, nie jestem tak zorientowany w tych rodzajach torów, czyli czy to jest tor dwutorowy, jednotorowy, jednoszlakowy i tak dalej. Jeżeli ktoś potrafi to rozpoznać po panelu kostkowym, może napisać w komentarzu. Jak najbardziej, jak wiecie, no jest to symulator, fajnie wiedzieć, ale no nie jest nam to zbytnio potrzebne do tego, aby obsługiwać tą nastawnię i obsługiwać ogólnie nastawnię, wbrew pozorom. Musimy tylko wiedzieć, że na PL3 jesteśmy, więc pozdrawiam wszystkich graczy oczywiście z PL3. To jest oczywiście online, bo dyżurnym możecie być tylko i wyłącznie na online. Mamy kolejny pociąg 40676. Sprawdźmy sobie go. Tutaj mamy oczywiście panel kamer 40676. On też będzie peron pierwszy, tor drugi. Tu nam właśnie przyjeżdża pociąg Firzyn, pozdrówki dla Ciebie. I teraz tak, 4108, przelot podany. wpuszczamy tutaj 40627 będzie wyjazd podany w kierunku Sosnowca Głównego. 40676 40676 będzie wita, wjazd w perony podany, peron drugi, tor pierwszy, peron pierwszy, tor drugi. Dzięki, przyjąłem. I tu mamy z tyłu towar, to jest 242217. Już wam za blisko, no właśnie on tam wjeżdżał, jak żeście widzieli na kamerze. 24227. Powiem 2422117. 2422117. Jak będzie chwilę luzu, to wam powiem co i jak, dlaczego, żebyście też wiedzieli. I on będzie od 17:27, on już jest mocno spóźniony, ale to nic. Po prawej stronie, jak widzicie, mamy czaty. 40627 na Sosnowiec Główny, 40627 po torze pierwszym. Ja sobie lubię to tak napisać, każdy tam niech sobie to pisze wedle swojego zdania, byleby to było zrozumiałe i czytelne. Dobry wieczór, Katowice, dobry wieczór. No i taki mamy klimat. Dobry wieczór, 2412. Dobry wieczór. Dobry wieczór, zapraszam w perony, podane. Kulamy, powoli kulamy. I tu już możemy sobie ten towarek w sumie wpuścić, bo on jest i tak spóźniony, więc sobie go tutaj przepuścimy. 40676 będzie na razie bez wyjazdu, czekamy na ZWBL ze strony Dąbrowy Górniczej. Oko.
I tu mamy towar z 649066, jak widzicie. Tylko przed nami jest oczywiście Elf 649066. On jedzie na Dąbrowę Górniczą o 18.04. I 2413 wyjazd świetny. Musimy go zrzucić na bok, na tor boczny. Dlaczego? Dlatego, Dobra, spokojnie. że no, musimy przepuścić oczywiście Elfa, więc też to zrobimy. Mamy tutaj na szczęście do dyspozycji kilka torów, tylko musimy sobie zmienić rozjazdy. Jak widzicie, chcemy go puścić tutaj, tutaj i tutaj, więc go przepuszczamy. Jeszcze musimy przepuścić ten towar w stronę Sosnowca Głównego. 40676 po torze 2. I ustawiamy kierunek. Tu wpuszczamy nasz towar. Tam jedzie 242217, 242217 i ten ukośnik to jest po jakim torze. Możemy to pisać, jeżeli tory są dwa, no to logiczne. Akurat na PL3 nie możemy robić żadnych wymianek i tak dalej, więc tutaj to nie zadziała. Na benzinie musicie pamiętać, bo często ludzie się burzą, że im to nie działa. Najpierw podajecie ten wyjazdowy, potem dopiero podajecie ten. 40676, benzin zielone powinno świecić. Spokojnej drogi w kierunku Dąbrowy Górniczej. Świeci, dziękuję, miłego. I pozdrawiamy Gździmierz Fangol 22. Piękny zestawik, Elfik. Piękna sprawa. Koleje śląskie chyba, jak dobrze mi się wydaje. A tu już wjeżdża ten towar, który przez właśnie niesubordynację pana z Dąbrowy Górniczej będzie musiał zjechać na bocznicę. Mamy na szczęście na tor boczny, mamy na szczęście 2 tory do dyspozycji, także piękna sprawa. Puszczamy sobie go oczywiście na ten, który nie ma peronu, bo musimy mieć obsługę peronową, tak? Bo benzin ma, musicie pamiętać, ma jeden peron przy torze pierwszym i przy torze drugim, a do nas już jedzie 74111. 74111. Jest to MPE do Sosnowca Głównego 18.04, podobnie jak tamten towar. Ten za chwilę puścimy, jak pojedzie sobie ten. Musicie pamiętać, że na PL3 nie możecie robić żadnych dziwnych wydarzeń, typu właśnie puszczanie podwójnym, to no, w jednym kierunku dwa tory, dwa pociągi w tym samym kierunku i tak dalej, bo jest to zabronione na innych serwerach. Możecie to robić przy ówczesnym porozumieniu się z dyżurnym. Na przykład na Dąbrowie Górniczej i tak dalej, więc musicie o tym pamiętać. I to jest 40676, 40676. Na minus, błąd. 40676. O! I na Dąbrowę Górniczą pojechał sobie 40676, to był właśnie przed chwilą ten taki fajny elfik. Do nas już jedzie 7411, więc sobie już sprawdzamy, że to jest oczywiście MPE, to jest prawdopodobnie albo luzak, albo... A nie, to jest TLK, okej, dobra. Poznań Główny, stacja końcowa Bielsko-Biała Główna, wszystko wiemy, z Poznania Głównego on sobie tutaj leci. Kolejną stację ma Sosnowiec Główny, tylko że on się tutaj nie zatrzymuje, więc my już mu będziemy chcieli dać przelocik, oczywiście B, cyk i tutaj cyk. Dlaczego jest tak ważne, żeby nie kombinować, na przykład jeżeli mamy tutaj 74111 i wiecie, że on jest przelotowy, że on jest TLK i tak dalej. Dlatego, że przy rozjazdach ciasnych, że tak powiem, mamy 40 na godzinę, mamy też 60 na godzinę, jeżeli chodzi o zmiany torów, i mamy 100 na godzinę, ale to jest najczęściej na Idzikowicach, czy na jakichś takich szybszych, że tak powiem, posterunkach. Do tego też przejdziemy. Musicie pamiętać, że jeżeli pociąg przelatuje, to chcecie mu umożliwić przelot jak najszybciej, jak najbardziej bez żadnych konfliktów typu zmian torowisk i tak dalej. Czyli mam na myśli, że moglibyśmy mu tutaj zrobić zwrotnicę, żeby on se zjechał i pojechał tutaj i na przykład wrócił, jakby ktoś chciał robić takie dziwne wariacje. No nie, bo on będzie musiał tutaj zwolnić do 40 czy tam do 60, zależnie od rozjazdów, żeby tu zjechać, tu znowu przyspieszyć, tu znowu zwolnić, żeby zjechać. No nie, no to opóźnia, to robi opóźnienie. A my chcemy, żeby on sobie przeleciał jak najszybciej i bezproblemowo. Także, żebyście o tym wiedzieli. 74111. 74111 leci na Sosnowiec Główny. Musicie pamiętać, że tam mamy Sosnowiec, tam mamy Dąbrowę Górniczą. I teraz tak, podstawowy interfejs sobie tutaj widzicie. Ja się trochę przesunę. Tyk. I tak, tu macie czat do kontaktu z właśnie maszynistami.
przede wszystkim tutaj do kontaktu mamy do podstawowych informacji. Czat, czy głosowy, czy tekstowy, nie jest od gadania o tym, kto jaki ma pociąg, kto jaki lubi pociąg. Musicie pamiętać, że w tą grę nie tylko gracie wy, żeby się wyluzować i tak dalej, ale grają też ludzie, którzy grają, żeby sobie potrenować, żeby poczuć realizm i tak dalej. Teraz tak, 649066 to jest ten towar, który czekał. Dlaczego czekał? Żebyście wiedzieli, bo nie mógłbym podać mu przejazdu dalej, jeżeli tutaj, czyli zaraz za stacją, na odcinku stacjowym kolejnym w stronę Dąbrowy Górniczej byłby pociąg. To jest takie zabezpieczenie, że na danym odcinku od semafora do semafora nie może być więcej niż jeden pociąg. Dlatego czekaliśmy na tak zwany odstęp. Jeżeli tutaj byłby gracz, ja bym mu powiedział, podał 649066 Będzin. Na razie czekamy, łapiemy sobie odstęp od poprzedniego pociągu i jak się tylko zwolni tor szlakowy, będziemy jechać. Coś w ten deseń, żeby po prostu była informacja. No i tak właśnie się stało, więc możemy podać tutaj dla towarowego zielone światło na E4, a widzicie, i sam się na tym złapałem. Najpierw dajemy tutaj, na Będzinie tak jest głównie. O, czyli wyjazd, zapaliło nam się na zielono. Tyk i podajemy tutaj cyk. I plus jest taki, że jak widzicie, jak ja sobie najeżdżam na pewne rzeczy, na przykład na pociągi, to nam się wyświetla tutaj za mną. Tego też nie widzicie, ja się już przesuwam. Jak sobie najadę na pociąg, to się na dole wyświetla pociąg na tym torze 6-4 dzień i to też bardzo nam ułatwia. Dostał przelot, właśnie sobie wyjeżdża, także możemy już podać, że 649066 649066 wyjechał w stronę Dąbrowy Górniczej. I mamy teraz chwilkę, okienko mamy, bo jest luz, więc ja wam teraz szybko objaśnię. Po lewej stronie mamy Dąbrowa, dzień dobry, 40676 będzie wjazd. Po lewej stronie mamy panel od oczywiście godziny aktualnej na serwerze. Godzina na PL3 jest zawsze 1:1, taka jak w realnym życiu. Już Pora podaję dnia wjazd. też, pogoda też mniej więcej, bo mają metar. Mamy 18:07, 1:08, już wiecie kiedy to nagrywam. I tak, mamy przede wszystkim lewe, to jest, mam nadzieję, że widać kursor, numery pociągów. Mamy, czy to jest bot sterowany przez grę, czy to jest normalna osoba, w sensie gracz. Mamy jego nick. Ale musicie pamiętać, że nie wymieniamy po nickach, tylko po numerach pociągów, żeby zachować profesjonalizm. Macie prędkość danego pociągu, macie stan semafora, do którego dojeżdża ten pociąg i macie odległość do tego semafora. I teraz jak na przykład określić, gdzie jest pociąg wyjeżdżający z Sosnowca Głównego? Przede wszystkim, jak nam Sosnowiec poda, że tutaj wyjeżdża pociąg, to my wiemy, że on na wjazdowym, czyli już tu, gdzie my mamy obsługę, to jest SK 3.2, no, czyli można powiedzieć, że to jest bodajże ten semafor, ale no, nie będę strzelał, no jest bardzo blisko nas, tak? Że SK, czyli jeżeli tu nam się wyświetli, że na przykład dajmy na to ten pociąg ma S na czerwono, tak jak jest u nas, to znaczy, że już jest niedaleko naszej stacji. Ba, mamy też metry, czyli jeżeli na przykład tu są 3 km, 2 km, kilometr, to wiemy, że on ma już kilometr do Eski. I możemy mniej więcej wydedukować, wiedząc, że dajmy na to takie EU07, podejrzewam, że tutaj między Sosnowcem Głównym a Będzinem może jechać maksymalnie 100, to możemy sobie wykalkulować, kiedy on u nas będzie. I teraz zapytacie się, no dobra, ale po co nam to, jak my mamy go tylko wpuścić, wypuścić i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie zrobić mu postój handlowy bądź techniczny, no etc., etc. Potrzebne nam to jest przede wszystkim, bo Będzin nie jest jakąś tam mocno trudną stacją i na początku jest luz. Będzin jest taką stacją, że w miarę fajnie jest się tutaj nauczyć panelu kostkowego, nie będę was oszukiwał, taka jest prawda. Ale przyjdzie taki moment, że będziecie musieli sobie wykalkulować. Prosty przykład tunelu i mijanek, kiedy z Hrasznicy jedzie wam pociąg z Miechowa i jedzie wam pociąg z Kozłowa. I na przykład po tym musicie wiedzieć, kiedy wam wpuścić ten pociąg i ile wam mniej więcej tam dystansu zostało do semafora, kiedy on dojedzie, żeby tu podać zielone światło. Bo musicie pamiętać, że jeżeli mu podajecie przelot, to wy sobie zajmujecie całą stację i wy nie możecie ani przepuścić z Kozłowa na Miechów, ani z Miechowa na Kozłów. Możecie jedynie z Kozłowa na Hrasznicę przepuścić. Więc wtedy sobie musicie zobaczyć semafor i patrzycie, aha, on ma jeszcze 3 km do mojego semafora, do stacji.
no to wiecie, że na spokojnie jeszcze tutaj ruch między Kozłowem a Miechowem może trwać. I dopiero jak zobaczycie, aha, on ma kilometr do mojego tego, no to wiecie, że jak ma kilometr, jedzie 6 dych nawet, no to już wypadałoby zatrzymać ruch tutaj, jeżeli to jest pociąg z priorytetem, nie mówimy o towarach, bo towar sobie może postać. Jeżeli to jest pociąg pasażerski, no to wiecie, że musicie wstrzymać tutaj ruch i gdzieś go tutaj wpuścić. Ale do tego przejdziemy przy innych poradnikach z innych nastawni, bo to nie jest do końca takie proste, jak wam się wydaje. I ci ludzie, co siedzą na PL3 czy tam innych PL-kach na serwerach, żeby wam sterować tym ruchem, to trochę szacunku do nich. Pamiętajcie o tym. I teraz tak. Mamy tak, lewy panel sobie omówiliśmy, jak to wygląda, czyli powtarzając, numer pociągu, bot czy osoba, prędkość pociągu, semafor, który jest przed pociągiem i odległość do tego semafora. No i oczywiście stan semaforu. Po prawej stronie możemy sobie to pozamykać, ale to się odpala, moi drodzy, najczęściej tutaj. Mamy Sosnowiec Główny i Dąbrowę Górniczą, no bo tam jest Dąbrowa, o widzicie, ale też się odpala automatycznie, jak ktoś wam napisze, że jakąś wiadomość. No i wiemy, że z Dąbrowy Górniczej leci do nas 5411, ja już wam wpisujemy sobie 5411 i jest to EIJ. EIJ to jest, już wam mówię, czyli to jest prawdopodobnie Pendolino, moi drodzy. On się na bank u nas nie zatrzymuje. I za chwilę do tego przejdziemy. 5411. I wiemy, że on leci 102 na godzinę, więc jego musimy jak najszybciej przepuścić. Musicie pamiętać, że to jest największy priorytet pociągu. To jest pociąg z najwyższym priorytetem, on zawsze przejeżdża, dla tego pociągu zatrzymujecie inne pociągi, które oczywiście tutaj on musi przepuszczać, muszą przepuszczać te pociągi jego. Więc pamiętajcie o tym, że Pendolino jest tutaj największym priorytetem. I to sobie wpisujecie i wiecie, że na przelot, że na Sosnowiec Główny i zaraz sobie to omówimy. I teraz tak, jak odpalić takie czaty? Jak sobie tutaj najedziecie, macie Sosnowiec Główny, Dąbrowę Górniczą, przepraszam. Jak sobie tutaj najedziecie, macie Sosnowiec Główny, pyk. I mamy odpalony escape. Dąbrowa Górnicza, pyk. I mamy czat. Jak chcecie, możecie nawet zadzwonić głosowo telefonem oczywiście. Mało się tego robi, jeszcze się nie spotkałem z takim realizmem. Jak widzicie tutaj Piotrolino Nel XD będzie przelot dla 5411. 5411 Będzin wita, przelot podany w kierunku Sosnowca Głównego, więc ciśniemy. I daliśmy mu informację, że przelot ma, on się sam zgłosił, że jest taki przelocik, więc pozdrawiamy Piotrlione XD, mocny nick, ciężki do wymowy. I jak tylko przekroczy naszą stację zaraz z pełną prędkością, bo ma po prostu bez żadnych zmian torów, jeżeli byśmy mu robili jakąś zmianę torów, warto jest, bo to nie trzeba, ale powinno się, uznajmy, że trzeba, podać mu informację, że w Będzinie będzie zmiana torów na ten i na ten, wskazać mu prędkość taką odpowiednią, podejrzewam, że tutaj by było to 40 na godzinę, na pewno nie 100, bo się może wykoleić i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim komunikacja, żeby maszynista nie był zdziwiony. W kolejach najważniejsze jest przede wszystkim nie prędkość, a bezpieczeństwo, bo my sobie nie możemy tego zatrzymać od tak. Jak ja już podejmuję jakąś decyzję, to tak jak ja bym mu teraz dał ten semafor na stój, ten wyjazdowy, który mu się tam świeci na zielono, no wyhamowałby, ale przede wszystkim, zanim bym to zrobił, musiałbym mu powiedzieć 5411 Będzin, rozpocznij procedurę hamowania. Sygnalizator na stój i podać powód, dlaczego ja tak zrobiłem. Musicie o tym pamiętać, moi drodzy. Bo to wasza przyjemność bycia na dyżurce musi się równać z przyjemnością bycia takiego maszynisty. No i na przykład patrzycie sobie też na światła takiego pociągu, no nie? Jeżeli on by tutaj miał jakąś niezgodną sygnalizację, to też musicie mu o tym powiedzieć, bo dbacie o bezpieczeństwo, tak samo na towarach, czy mają końcówki załączone. Umilać sobie grę i jednemu i drugiemu i będzie pięknie. I tak jak powiedziałem, Będzin ma peron, JT1, JT2, TJT to właśnie są tory, no i peron to jest informacja, który peron. Także mamy do dyspozycji raz, dwa, 3, 4, tylko musicie pamiętać, że od jedynki to jest 1, 2, trójka by była tutaj, to jest takie dziwne liczenie, czwórka jest tutaj, piątka by była tutaj, szóstka jest tutaj, siódemka jest tam i ósemka jest tutaj i dziewiątka jest tutaj i dziesiątka jest tutaj. Na takiej zasadzie, więc musicie zwracać na to uwagę, że to jest tak zrobione inaczej. Dobrze. I teraz tak, co do tutaj jeszcze opis EDR-a naszego rozkładu jazdy.
To żeby była jasność. To jest, o której powinien przyjechać tabela. Tu jest plus minus opóźnienie jakieś mniej więcej. Przyjazd rzeczywisty, o której przyjedzie, rodzaj pociągu i o tym sobie też zaraz powiem wam. Numer pociągu, kierunek skąd, kierunek dokąd, numer linii, jakim torem mniej więcej będzie odjeżdżał, postój, czy ma PH, to znaczy postój handlowy, PT to znaczy postój techniczny. Postój handlowy to najczęściej właśnie jest wtedy, kiedy macie wyświetlony peron i tor. P to jest peron, tor to jest tor, T to jest tor. Mamy peron pierwszy, tor pierwszy, bo w Będzinie nie ma inaczej. Albo tak jak tutaj będzie jechał z Sosnowca, czyli będziemy mieli peron pierwszy i tor drugi. No i godzina odjazdu też bardzo ważna, żeby to wszystko robić planowo. Także tak wygląda nasz EDR. No i jak komuś się nie chce pisać, to może też tutaj wydawać komendy różne, ale ja tam wolę napisać. I tu mamy światełko. Każda nastawnia ma oczywiście, widzowie, na noc światła i przyciemnienie. Z każdej nastawni możemy sobie wyjść i ją popodziwiać, pochodzić sobie, byleby sobie nie wpierdzielać się pod pociągi. Klawiaturą numeryczną możemy szybko przeskakiwać. Pod jedynką mamy właśnie powrót do domu, że tak powiem. Pod dwójeczką mamy tutaj taką obsługę panelu, czyli sobie taki jakby rzut z góry i sobie WASD przesuwamy i możemy tutaj wszystko robić. I pod trójeczką mamy nasz EDR. Także tak to wygląda, ja tam wolę z tej perspektywy. No i taki szybki opis, póki tutaj jeszcze nic nie jedzie. Dajmy na to, że z Sosnowca Głównego leci nam pociąg. Dajemy mu przelot do peronu. I stwierdziliśmy, że jednak nie, bo... bo co? No stwierdziliśmy, że jednak nie. I teraz jak to szybko na panelu kostkowym usunąć? Przede wszystkim wiemy, że mamy, widzowie, tutaj eskę, tak? Czyli przede wszystkim przed cofnięciem przebiegu dajemy sygnalizator na stój. Jeżeli tam jest pociąg, a poinformowaliśmy go, że ma wjazd w perony, to mówimy mu o tym, że cofamy ten wjazd w perony, że jednak na stój jest. No dobra, no ale nam się to teraz wyświetla i my nie możemy tutaj nic więcej zrobić. Jak widzicie, w momencie, w którym my daliśmy tu zielone, tak? W momencie, w którym daliśmy tutaj zielone, to tutaj zapalił nam się ZS. I dlaczego teraz ZS? Bo wiemy, że mamy S. Nie wiem, co oznacza Z. Jak ktoś wie, może mi powiedzieć. Ale z Shiftem klikamy prawy przycisk myszki, ściągamy plombę, przytrzymując prawy przycisk myszki, resetujemy, wyłączamy przebieg i jak widzicie, przebieg nam się zresetował. Możemy puścić tutaj coś innego, zrobić cokolwiek chcemy. Tak to wygląda. No i to jest taka sama sytuacja jest co do sygnałów zastępczych. Jeżeli chcemy komuś podać sygnał zastępczy, no to musimy to przede wszystkim znaleźć, tak? Dajmy na to, że chcemy, żebym ja teraz nic nie spieprzył, muszę sobie przypomnieć. Chcemy TM29 podać jako zastępczy. Czy my mamy gdzieś tutaj blisko O, tutaj będziemy widzieć na tym. Chcemy podać, to będzie... Będzie który peron? Dajmy na ten towarowy, co tutaj stał. Chcemy podać na E4, chcemy podać sygnał zastępczy. Tak? Więc szukamy E4, to będzie to. I Shift plus wyświetl sygnał zastępczy. Tyk. I jak widzicie, świeci nam się na biało, że jest sygnał zastępczy. I to jest tutaj. Nastaw przebieg manewrowy. I teraz jak chcemy to, a co to jest sygnał zastępczy, to jest po prostu zezwolenie na wjazd na rozkaz. I tak samo odwołanie prawym przyciskiem myszki odwołujemy sygnał zastępczy. I tutaj. Odwołaj sygnał zastępczy. I jak widzicie, sygnał zastępczy zgasł. I tutaj już normalnie możemy sobie dać zielone. Cyk. ZD. Wiecie dlaczego D? Bo to jest sygnalizator D1 wyjazdowy z Będzina. I wtedy na przykład mu podajemy zmiana oczywiście tutaj rozjazdów i E4 do D jest podany w kierunku Dąbrowy Górniczej.
No i teraz jak chcemy to cofnąć, zdejmujemy plombę. Przede wszystkim musicie pamiętać, zanim cofniecie, to dajecie czerwone światło tu i czerwone światło tu. I dopiero wtedy cofacie jakikolwiek rozkaz, bo najważniejsze jest to, żeby podać informację najpierw do maszynisty, żeby on miał czas na reakcję, a nie, że wy sobie tutaj coś cofniecie, i jedzie do nas 40178. 40178 jest to Sosnowiec Główny, Dąbrowa Górnicza, RPJ to będzie pewnie regionalny i to jest peron pierwszy, tor drugi, postój handlowy do 18:24. Jak widzicie, to jest pociąg 40178 i macie, że do Eski ma 861 metrów, czyli do tego właśnie sygnalizatora. Jedzie 100 na godzinę, więc wiecie, że on już jest bliziutko tak naprawdę, więc chcecie mu to podać jak najszybciej, żeby on nie musiał jakoś chamsko hamować przed sygnalizatorem. No chyba, że wiadomo, macie zawaloną Jak nie stację spłać po wejściu z dziurka? i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy jest już problem. Ale musicie o tym pamiętać, żeby ta komunikacja musi być. I tutaj już będzie jechał nam. No i to tak wygląda, jeżeli macie czarne jakby gałeczki przy rozjazdach, jest to sterowanie zwrotnicami. O! I jedzie nasz elfik. I on sobie dojedzie tutaj. My oczywiście podajemy mu D. Zmieniamy rozjazd. Tyk. I dajemy mu wyjazd. I wtedy byśmy powiedzieli, że gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest bot, ale dla imersji możecie sobie powiedzieć, że jaki to jest pociąg jeszcze raz? Że 40178, wyjazd podany w kierunku Dąbrowy Górniczej, spokojnej służby, panie maszynisto itd. itp. No i też możecie zwracać uwagę na pantografy, no nie? Też poinformować. Normalnie domyślnie powinno się mieć podniesiony tylny pantograf. Ten nie wiem dlaczego ma chyba podniesiony przedni. No chyba, że się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że powinien być ten podniesiony i tamten podniesiony. Tak mi się wydaje. Dla bezpieczeństwa. I tak to wygląda, moi drodzy, na benzinie. Tu nie ma nic zbędnej filozofii za dużo i przede wszystkim musicie pamiętać, żeby pilnować priorytetów MPE, ROI, TD, to jest tak, EIJ, EIP, IC, EC. 14023 do Ząbkowic. To są pociągi, które mają najwyższy priorytet. ROje, MPE i tak dalej, i tak dalej. To są pociągi, które mają mniejszy priorytet. No i oczywiście TDE, MHE i tak dalej mają najmniejszy priorytet i musicie pamiętać, że nocą te MHE, Hotel Europe, coś takiego, to są hotele, to jest coś w stylu takich hoteli nocnych i one mają najwyższy priorytet, bo wiadomo, w nocą Pendolino nie jeździ. To mają priorytet jak Pendolino, to musi dojechać jak najszybciej, żeby pasażer będąc rano jak się obudzi nie był ani spóźniony, ani za szybko i tak dalej, więc jeżeli siedzicie na dyżurkach nocą, pamiętajcie, że MHE ma najwyższy 14023 priorytet. do Ząbkowic. Co nam pojechało? Podamy jeszcze na Dąbrowę Górniczą 40178, ale tam jest bot, więc nie robiłbym tego. Benzin, jak będziesz miał. Ale to dobra, ja wtedy tylko do mnie 14 wołał, do nie Ząbkowic. postuj mają. Dobra, nieważne. 14-13 zgłaszam się. Tak to wygląda, moi drodzy. Kilka minut na Górniczej siedział troll, także masz tam teraz mały korek. Wjechał osobowy, zanim jest pospieszny i dopiero wtedy ty będziesz. Także będzie trzeba trochę poczekać na przelot. Trole też się zdarzają, moi 13, drodzy. przyjechałem. Rozumiem. Trole też się zdarzają, dlatego, moi drodzy, tak to wygląda. Jeżeli czegoś nie wiecie, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Ja postaram się wam to powiedzieć, wyjaśnić. Jeżeli coś źle powiedziałem, też możecie mnie poprawić, tylko prosiłbym konstruktywna krytyka kogoś, kto się zna, a nie kogoś, kto myśli, że się zna. Oczywiście zachęcam do łapkowania. Tam na górze wyświetla się oczywiście Twitch mój, z link do mojego Twitcha, gdzie prowadzę transmisję na żywo z Simraila i nie tylko, dlatego jak chcecie sobie ze mną pobajerować na żywo, w cudzysłowie, pogadać, pośmiać się, pojeździć, zachęcam bardzo gorąco. No i oczywiście, jeżeli poradnik był przydatny i Ci się spodobał, zostaw łapeczkę, zostaw subskrypcję, żeby mieć informacje o kolejnych odcinkach. No i oczywiście komentarz. Ja Ci życzę szerokiej drogi, spokojnej służby, trzymaj się na razie
I zostaw w komentarzu informację, jaka kolejna dyżurka powinna zostać omówiona przez Polish Hitman, naczelny dyżurny. There was nothing much left as the sun started opening its eyes. She rolled over, said, "You want some coffee?" Said, "Yeah, babe, I take."